to jest oczywiście BMW Z1, a to wszystko to jest Market Classic Auto. Absolutnie wyjątkowe, jedyne tego typu wydarzenie na polskiej scenie motoryzacji klasycznej. Chodźcie ze mną zobaczyć dlaczego. Witamy na kanale YouTube magazynu Classic Auto. Pali na dotyk, dobrze, ruszamy w takim razie. Kurczę, powiem wam, nie jeździłem Z1 nigdy wcześniej. Fajnie, już mi się podoba. Leciutko chodzi. To są te zalety tych młodszych klasyków. Można je traktować jak samochody wręcz współczesne, a jednak jakie niebanalne, oryginalne, ekstrawaganckie. Od pierwszych metrów mam ciarki na plecach. Możecie Państwo zobaczyć W123 z naszej oferty. Aktualnie jest podniesiony, żeby zobaczyć, w jakim stanie jest też podwozie. Samochód kupiliśmy w Japonii. Jest z 1984 roku i ma, uwaga, tylko 37 000 kilometrów przebiegu. Jedną z unikatowych zalet marketu Classic Auto, która wyróżnia nas na tle innych imprez tego typu, oprócz oczywiście głośnej muzyki i świetnej imprezki, jest fakt, że mamy podnośnik i każdy z zainteresowanych klientów może sobie tutaj razem ze sprzedawcą samochodu podjechać i razem z naszym niezależnym rzeczoznawcą zbadać cały samochód bez żadnych tajemnic. Także chodźcie razem ze mną, zobaczymy, jak to wygląda w praktyce. Mamy tutaj ze sobą rzeczoznawcę. Dzień dobry panu. Mamy relację dla magazynu Classic Auto, robimy w tej chwili. Jak duże ma znaczenie możliwość zobaczenia tego samochodu od spodu dla kupujących? Czy to jest coś, z czego oni korzystają, co rzeczywiście im się przydaje? Tak, na pewno. Raz, że możemy go sobie obejrzeć od spodu ze spokojem, a dwa, jeżeli korzystają z pomocy takiego rzeczoznawcy jak na przykład ja, to ważne jest to, żeby to auto oglądać chłodnym okiem, nie pod wpływem emocji, bo to jest emocje są zły doradca, bo przychodzimy, widzimy ten nasz wymarzony samochód, on się świeci i już nie zwracamy uwagi na detale. A tutaj, jeżeli ktoś skorzysta z mojej pomocy lub takiego rzeczoznawcy jak ja, zawsze warto na auto spojrzeć chłodnym okiem. I ten klient postępuje bardzo rozsądnie, bo on już to jest 5. auto, które ogląda. Rozmawiałem z właścicielami i jeżeli miałem jakieś uwagi co do stanu ich samochodu, to oni byli pozytywnie nastawieni, że tak, fajnie, proszę o wszystkim mówić, nie będziemy nic ukrywać. Co nie zawsze spotykamy się z takim podejściem sprzedawcy aut, na przykład w komisach. Skąd się wziął pomysł na Classic Auto i co pan sądzi o tej imprezie? Impreza jest super, jesteśmy już drugi raz, byliśmy tutaj w kwietniu, bodajże była chyba pierwsza edycja. Pani Viola tutaj zaprosiła nas i stąd się pojawiliśmy. Na początku roku mieliśmy takie trochę starsze samochody, teraz przywieźliśmy takie future youngtimery, powiedzmy, żeby było też trochę urozmaicenia, żeby to nie były same dziadki bez mocy, tylko żeby gdzieś można było też troszkę odkręcić i się pobawić, nie? Ja wiem, że pan już jest przygotowany, że to już jest nie pierwszy samochód, który pan widzi. Tak, ja tutaj byłem na tej pierwszej edycji kwietniowej i przypadkowo zupełnie poszedłem zobaczyć auta, trafiłem na Jaguara w przepięknym stanie i go kupiłem. Od jednego z wystawców tutaj. A w ogóle mam trochę oplat na punkcie motoryzacji, mam w tej chwili 9 aut i motocykli też 7. A skąd Maserati? Mój znajomy niedawno kupił, miałem okazję jeździć tym samochodem, no i ten dźwięk po prostu jest jakiś niesamowity. Poza tym włoski design to jest coś, to może nie ma takiego wykonania jak samochody niemieckie, prawda, bo jest tutaj trochę mankamentów. Ta piselka z boku zamiast skóry jakaś cerata, ale to się da wszystko naprawić. No. Szanowni Państwo, rozpoczynamy licytację na Classic Auto Market, na giełdzie samochodowej. Mam nadzieję, że czujecie się tutaj tak co najmniej dobrze jak ja, bo klimat fantastyczny, aut, piękna pogoda, wspaniali ludzie. Można naprawdę tutaj zaznać tego, co my wszyscy kochamy, prawdziwej motoryzacji. Jest z nami przypadkowo napotkany przechodzień. Czy interesuje się pan samochodami klasycznymi? Nie, a widział pan gdzieś jakieś klasyczne samochody?
Nie, słuchajcie, oczywiście żarty żartami, bez żadnych sucharów. Jakby jest dzisiaj tyle ludzi, taki ruch i w ogóle tyle fajnego zamieszania, że ja nie zdążyłem przejść i zobaczyć. Natomiast spontaniczne decyzje w postaci wczorajszej, wystawię Mercedesa 500e. Poszedł od ręki. W ogóle jakby gardinerka została sprzedana. 126, jakby toczą się rozmowy z kilkoma klientami o 126 Mercedesa. No naprawdę powiem Ci, że jest to bardzo fascynujący dzień. Powiedz, jak wygląda stan na tę chwilę. Wszystko się już sprzedało, czy jeszcze coś zostało? Jeszcze coś zostało, niewiele tych samochodów zostało i samochodzików, jak sami widzicie. Mamy transakcje, jeszcze nie mam sumy. Ale to gada. I zobaczcie tu, co tu się dzieje. Z każdej strony samochody. Tak, mamy transakcje, będziemy mówić o liczbach, myślę, że na spokojnie, jak wszyscy wyjadą i podsumujemy. Na tą chwilę dzisiaj ponad 70 wystawców i ponad 150 miejsc handlowych, które wypełniły parking stadionu Legii po brzegi. Mnóstwo ludzi, mnóstwo zainteresowanych, faktyczne transakcje, sprzedane samochody w drodze licytacji i tak normalnie na stoisku, tak jak to na giełdzie bywa, multum gadżetów, małych, dużych, plakatów posprzedawane, także jesteśmy bardzo zadowoleni. Ja bardzo jestem zadowolona, naprawdę super. Frekwencja dopisała, goście specjalnie dopisali i myślę, że wszyscy jesteśmy zadowoleni. Zobacz, jakie cudo jedzie. Dobrze, zobaczmy za nami. Co to w ogóle jest? Co tutaj się dzieje? No to są absolutnie niesamowite rzeczy. To jest rzeczywiście giełda, ale przyznacie, że takiego line-upu na mało której giełdzie można doświadczyć. Niesamowite rzeczy, absolutnie piękne sceny, które tworzą magię tego, że jakże pasjonującego wydarzenia. Rozmawiałem z wieloma ludźmi, słuchałem, pytałem. Rewelacyjna impreza. Gratuluję Wam. Pogratulowałem już Twojej współpracownicy. Róbcie częściej, po prostu róbcie częściej, dlatego że uważam, z kalendarza wynikałoby, że rozsądnym byłoby zrobić 3 takie imprezy. Moim zdaniem jedną otwierającą sezon gdzieś marzec, początek kwietnia, drugą gdzieś koniec maja, początek czerwca przed wakacjami i po wakacjach między zimą też jedną imprezę. Świetna integracja. Jestem pełen słów uznania i uważam, że świetna impreza. Być może trochę więcej prowadzących, być może ludzie, którzy są w stanie lepiej zintegrować to środowisko, porozmawiać, więcej wywiadów, więcej spotkań, ale generalnie impreza 5+, gratuluję, tyle mogę powiedzieć. To są zawsze dla nas cenne uwagi, bo jakby kolejne edycje jak najbardziej planujemy, będziemy się rozwijać, także dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, rozpoczynamy za chwileczkę licytację drugiego pojazdu na giełdzie Classic Auto Market. Jest to Volkswagen 1300, popularny Garbus. Może nie jest jakąś super wyścigówką, ale właśnie takim autem wcale się nie chce jeździć szybko. Klimat, jaki tutaj panuje, jest nie do podrobienia. A Pani się nie może doczekać. 37 tysięcy po raz 37 drugi. tysięcy złotych. Czy mamy wyższą ofertę? Wielkie brawa, słuchajcie, bo po to są te motoryzacyjne marzenia. Tych motoryzacyjnych marzeń jeszcze dzisiaj będzie na tej licytacji kilka, bo ja patrzę, jeszcze jest ode mnie Fiacik 500 Gardinera, który za sekundkę też wjedzie i też się pojawi. I ten Fiacik 500, który, powiem Wam szczerze, że jak go wczoraj na niego tak popatrzyłem, to aż mi się szkoda zrobiło, bo rzadko kiedy aż tak ładne te egzemplarze udaje się znaleźć, zachować w totalnym oryginale, w takim absolutnie dziewiczym stylu. Jak zajrzycie do środka, to po prostu pachnie Fiatem. I to jest coś, co jest zupełnie nie do podrobienia. Słuchajcie, to jest według mnie jedna z najpiękniejszych Testaros na całym świecie. I aż mnie dziwi, że ona jest na sprzedaż, ponieważ znam ten samochód oczywiście z przestrzeni socialowej, nawet z warszawskich ulic, a ten samochód, ku mojemu zaskoczeniu, jest w tej chwili sprzedawany, ma plakietkę sprzedam. Dlaczego na sprzedaż? Taki piękny samochód, ja bym nie sprzedawał. Wiesz co, wszystkie samochody są na sprzedaż, wszystko jest kwestią ceny.
Także tak. Nie. Bardzo fajnie się jeździ. Jak nie teraz, to zostanie na zimę i może na kilka lat. Także to taki moment, ostatni moment sezonu. Teutiko i inne klasyczne samochody, które są w zasięgu waszych budżetów. Teutiko jest tańsze na emisję od Aston Martin. Jest to dużo. Zapraszamy na licytację Teutiko. Kto nie jest odważny, nie pije szampana i nie jeździ tikiem. Proszę Państwa, samochód z 1997 roku. Oryginalny, zgodnie z oryginałem wszystko tutaj mamy. Półpaczki, rameczki. To wszystko należało wymienić, mimo że samochód został zakupiony od emeryta. Ona Zbigniewa, 92 lata. Stwierdził, że już nie jest ten wiek, aby jeździć tym samochodem i po prostu sprzedał mi go, kiedy szedłem po chleb. Miał być chleb, a było Tiko. Znaczy Tiko było dużo droższe. A więc moi drodzy, Janek odpala, no i to jest ten moment, który... I proszę bardzo. Trudne pytanie będzie. Rzecz, która mnie zastanawia, o którą się trochę martwię. Czy jest w Polsce rynek na takie samochody? Ponieważ ja bym bardzo chciał, żeby był, żeby takich samochodów było jak najwięcej. Widzę jakieś pierwsze, powiedzmy, okazy tej ligi na sprzedaż zaczynają się pojawiać również na Classic Auto Market. Jak wygląda z perspektywy sprzedawcy realny popyt w tym segmencie rynkowym? Czy to jest coś, co rzeczywiście w Polsce już funkcjonuje albo zacznie funkcjonować? Znaczy to jest tak, no nie wiem czy już Michał o tym wspomniał, że my mamy inne podejście do obsługi klienta, którego stać na takie auto. Nasz after sales jest po prostu całkiem inny, znaczy można powiedzieć wyjątkowy trochę. Więc my oprócz sprzedaży auta dajemy serwis, obsługę, transport, dostawy, jakby wszystko co można zdjąć z klienta, ale najważniejszą rzecz robimy, którą ostatnio klientowi powiedziałem, bo oglądał u nas też drogie auto, jeżeli tak można było nazwać, a wcześniej kupił inne. My możemy odebrać auto, które ktoś od nas kupił i obojętnie czy to jest wartość w górę czy w dół i zamienić po prostu na inne. Miałem już parę razy taką sytuację, że ktoś przychodzi, jest wysoki i mówi, że chce takie czy takie auto. Ja mówię, ale pan do niego nie wejdzie. No proszę zobaczyć, co ja tutaj robię. Trzeba się złożyć do tego auta. To nie jest, że wchodzimy jak do współczesnego auta, tylko trzeba się złożyć. No i to też ma znaczenie, bo może się podobać, jak ktoś po prostu nie wejdzie za kierownicę, nie wiem, nie będzie mógł biegów zmieniać, no jest różnie, nie? Ale to jest właśnie taki jeden z tych przykładów, gdzie zwracamy uwagę po rozmowie z klientem, że jak on powie, że nie wiem, taka Alfa mu się podoba, ja popatrzę na człowieka, na jego gabaryty i mówię, no nie, kierownicę będzie miał pan na brzuchu, nie? Piąteczka. Takie piątki, po ile chodzą teraz takie piątki? Zobaczcie, 18,5 tysiąca złotych za taką zupełnie solidną, wyglądającą E39 w pięknym kolorze. Opis, pojazd z Niemiec, pełna dokumentacja. Nie no, ale ten kolor nawet pod tą lampą widać. Niesamowita głębia pięknego lakieru metalicznego. I cóż, po sam tylny zderzak i pięknie utrzymaną końcówkę układu wydechowego, piękny samochód. Z niniejszej kartki wynika, że House of Classics ten samochód sprzedało, a więc DB7 sprzedane na aukcji Market Classic Auto, rocznik 99. Cena, za którą był oferowany 155 tysięcy złotych, a to za ile rzeczywiście się sprzedał, oczywiście pozostaje słodką tajemnicą kupującego. Mondial w ogóle, prawda, że samochód, który super w ogóle wprowadzenie jest Mondial. Nie wiem, nigdy nie jeździłem Mondialem. Jeździłem na torze i wyobraź sobie, że tak jak uważam, że jest, wygląda jak wygląda, ale... To nie jest... Chyba wyrośliśmy już z czasów, kiedy możemy mówić, że jakieś samochody są słabszymi wersjami jakichś samochodów, bo tak Mondial by zawsze był postrzegany, nie? I dzisiaj jak wchodzisz do tego Mondiala, to i tak się przynosisz do zupełnie innej rzeczywistości. To jest tak jak kiedyś się mówiło, Boxer to nie jest Porsche. Chodzisz do Boxera i nagle się okazuje, że Boxer najlepiej się prowadzi ze wszystkich Porsche, które są, wiesz, po kolei. I też pewnie tak jest postrzegany Mondial. Z paroma właścicielami rozmawiałem, oni mówili o naprawdę wielu fajnych zaletach, ale ciekaw jestem, jak to jeździ, nigdy nie miałem okazji.
Z nami Patryk Kościelniak, czyli nasz nowy dyrektor artystyczny Classic Auto, który w pocie czoła składa właśnie nasz listopadowy numer. Ale tylko na chwilę spotykamy się tutaj, żeby Patryk opowiedział jeszcze swoje obserwacje związane z tą edycją i jak one się mają do tego, co ogólnie widzi na rynku samochodów klasycznych. Ja tak o rynku samochodów klasycznych to tak dużo nie wiem, bo ja się teraz w ogóle oderwałem od komputera, gdzie składałem cały czas pod twoim ściśnieniowanym oddechem, który czuję cały czas na moim karku. Składałem najnowszy numer magazynu, który będzie inaczej wyglądał. I dla mnie to jest takie spotkanie z prawdziwymi samochodami, w takim sensie, że ja je widzę na żywo, a nie cały czas na ekranie komputera. Dla mnie to jest kontakt, że rzeczywiście te samochody istnieją, poza layoutem, poza zdjęciami i to jest bardzo zaskakujące. Samochody, jak widzicie, już nam uciekają, powoli się wszystko kończy, dlatego widzimy się na kolejnej edycji giełdy marketu Classic Auto już na wiosnę 2025 roku, niezmiennie na stadionie Legii. Do zobaczenia. Jeżeli chcesz prenumerować magazyn Classic Auto, zapraszamy na stronę www.classicautomag.pl/sklep. Link znajduje się w opisie tego odcinka.